witajcie, zapraszam Was na tour po naszym koreańskim mieszkaniu. Jesteśmy teraz w pierwszym pomieszczeniu. Od samego wejścia, tu po prawej stronie, znajdują się drzwi wejściowe. Jesteśmy w przedsionku, czyli w miejscu, gdzie możemy zostawić buty. Większość mieszkań właśnie taki przedsionek posiada. Oczywiście nie byłam w każdym, więc nie mogę Wam dać na 100%, ale co się znajduje w takim przedsionku? Najczęściej ten przedsionek jest obniżony, więc ma kafelki niżej niż reszta mieszkania. To pewnie dlatego, żeby się nie unosił kurz ani brud z tego miejsca. Tutaj w naszym mieszkaniu znajdują się szafy. Mamy po lewej stronie szafę na buty. Jest tutaj bardzo dużo miejsca do przechowywania, dlatego też mamy tutaj na przykład w tej szafie miejsce na parasolki oraz miejsce na rękawiczki, na czapki albo szaliki. Drugim takim miejscem jest za mną szafa przeszklona, dzięki czemu wychodząc możemy się przejrzeć, czy dobrze wyglądamy, ale to jest także szafa, w której znajduje się taki tak zwany pierdolnik, czyli wszystko i nic. My trzymamy na samym dole wszystkie rzeczy na kemping, czyli lodówka, namiot, grill i cała ta reszta. Jeżeli oglądaliście wcześniej nasze mieszkanie, takie puste mieszkanie, które miałam już na tym kanale, oczywiście Wam wszystko podlinkuję, tam nawet opowiedziałam Wam, ile to mieszkanie ma metrów, ale tutaj powtórzę, 84 metry kwadratowe to jest ta strefa mieszkalna, a 114 metrów to jest razem z windą i werandami. Tutaj w taki sposób się mierzy. Lepiej to wychodzi, kiedy mówimy o koreańskiej mierze, czyli pjong, 34 pjong, czyli to mieszkanie ma 34 pjong, w przeliczniku wychodzi to 114 metrów. Od jakiegoś niecałych 2-3 tygodni zainwestowaliśmy w przeszklone drzwi, które przytrzymują ciepło zimą, a latem zimno, żeby nie uciekało z mieszkania. Niestety większość tych koreańskich drzwi zewnętrznych raczej nie należy do najbardziej szczelnych mieszkań, dlatego większość mieszkań albo już ma na stanie właśnie takie drzwi przesuwane, albo Koreańczycy sami montują. My zapłaciliśmy za to udogodnienie w naszym mieszkaniu około 640 000. Daję Wam tutaj przelicznik na dole, żebyście wiedzieli, ile to wychodzi. Zainwestowaliśmy w to i jesteśmy na maksa zadowoleni. One w ogóle są aluminiowe i są przeszklone. Szkło jest przyciemniane. Dostosowaliśmy te drzwi na teraz, żeby one pasowały i nie odznaczały się za bardzo kolorem, ale też myślę, w przyszłości ten czarny będzie lepszym wyznacznikiem, jeżeli będziemy chcieli wyremontować nasze mieszkanie. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się na prawo ode mnie, czyli to są drugie drzwi od wejściowych. I znajdujemy się przy drzwiach do kolejnego pomieszczenia, a jest to łazienka. Pierwsza łazienka z dwóch w naszym mieszkaniu. Często właśnie takie wielometrowe mieszkania jak nasze już posiadają dwie łazienki. Od razu przy łazience mamy kuwetę dla kota. Na ten moment ta łazienka to łazienka mojego męża oraz mojego syna. Oni najczęściej się tutaj kąpią i ja korzystam z master bedroom, dlatego tutaj większość kosmetyków jest mojego męża. W łazience koreańskiej mamy najczęściej te szafki przesuwane, przeszklone. Do tego klasycznie toaleta i często zdarza się to, że w tej łazience dla gości jest wanna, a nie prysznic. Jest tutaj także wywietrznik oraz, co zabawne, to w Korei nie macie takich klasycznych sufitów w łazienkach, jak możecie kojarzyć w Polsce, a są takie sufity podwieszane plastikowe, dzięki czemu najczęściej po całej łazience można pryskać wodą, nie powoduje to zalania. Co prawda nie wygląda to tak estetycznie jak w tych polskich łazienkach. Jeszcze o jednej rzeczy chciałam Wam powiedzieć. W naszej łazience niestety borykamy się z kolejnym problemem pękniętych kafelek. W poprzednim apartamenturze wspominałam Wam o innej łazience, a teraz
w tej dla gości także pękły nam kafelki. Zbieramy pieniądze na to, żeby wyremontować całą łazienkę, niż tak jak w poprzedniej tylko wymienić kafelki. Teraz zakleiliśmy te pęknięcia specjalnymi taśmami, więc liczymy, że woda nie będzie się nam docierać, ani te pęknięcia nie będą się powiększały. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego pokoju. To mieszkanie posiada 3 pokoje zamknięte, czyli 2 mniejsze pokoje od razu przy wejściu do mieszkania oraz master bedroom, czyli ten pokój, gdzie sypialnie tak zwanych rodziców razem z łazienką. Ten pokój nazywamy bawialnią Eliasza, dlatego jest tutaj mnóstwo zabawek Eliasza. Są schowki na jego zabawki, ale także znajdują się tutaj wbudowane szafy. Oczywiście tych szafek tutaj w środku nie będę Wam pokazywać, bo są to rzeczy mojego męża. Tutaj znajduje się jego garderoba. Niestety w tej garderobie u nas w sypialni nie było miejsca dla mojego męża. Nie tylko z powodu tego, że ja mam bardzo dużo rzeczy, ale też ta garderoba nie należy niestety do największych. Co jest takim minusem, ale nie będę Wam opowiadała o minusach, dlatego że film z serii Minusy i Plusy znajdzie się na moim kanale, więc poczekajcie, zasubskrybujcie, polajkujcie ten film. Tutaj mamy położone maty specjalnie wygłuszające, żeby Eliasz i miał ciepło oraz wygodnie, kiedy będzie się tutaj bawił, ale także te maty to jest pozostałość po starym mieszkaniu, kiedy musieliśmy je założyć, ponieważ dostawaliśmy sporo skarg od naszych sąsiadów. Tutaj zamontowaliśmy 2 kurtyny, dlatego że ten pokój, oprócz tego, że jest bawialnią Eliasza, na czas przyjazdu naszych gości z Polski czy z Korei, ale innych części, przemieniamy na pokój dla gości, dlatego też leży tutaj materac. Kolejnym pokojem Eliasza to jest oczywiście pokój, w którym śpi i będzie się uczył. Tam jest bawialnia, tutaj jest pokój do spania. Znajduje się tutaj łóżko piętrowe, które już wcześniej mieliśmy, jest bardzo fajne, bo zyskujemy dzięki temu troszkę więcej miejsca. Jest to też łóżko, które będzie troszeczkę na dłużej. Do tego mamy też schody, które zarazem są schowkiem, więc jest to dodatkowe miejsce na przechowywanie na przykład Eliasza letnich rzeczy, kiedy zimą mamy wszystko poukładane w tej szafce. To jest szafka oczywiście zakupiona na Dangen i tutaj mamy 4 szuflady z różnymi rzeczami oraz mamy także szafkę do powieszenia, więc do przechowywania jest wystarczająco. Eliasz ma też 2 półki na książki, ma też stoliczek, który dostaliśmy też za darmo. Tapety we wszystkich pokojach są podobne, kremowe, które tak jak większość tutaj jest w takiej tonacji beżowo-kremowej z lekkim połyskiem, co oczywiście mi się nie do końca podoba. Chciałabym pomalować w ogóle to mieszkanie, ale niestety malowanie mieszkań w Korei jest bardzo drogie, więc pewnie skończymy z jakąś fajną tapetą. W tamtym pokoju myślę, że postawimy na białą tapetę, tutaj na jakąś fajną kolorową. Zobaczymy. Jesteśmy teraz w takim nietypowym pomieszczeniu, bo normalnie mieszkania typu 84 metry tego pomieszczenia u siebie nie mają. To mieszkanie jest bardzo nietypowe, bo oni zrobili mniejsze pokoje, jeżeli mówimy tutaj o sypialnię Eliasza i bawialnię, a postawili na większą wnękę, którą każdy oczywiście mógł zrobić jak mu się podobało. My zdecydowaliśmy, że to będzie jak na razie moje biuro razem z miejscem do nagrywania z Moniką. Teraz pomieszczenie, w którym już nieraz byliście, czyli w moim biurze, a teraz troszkę z innej perspektywy możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Tu mam moją szafkę, mamy też sprzęt z Moniką, monitor, który jest do wyrzucenia, bo niestety przy przeprowadzce nam pękł. I tutaj też jest dodatkowe pomieszczenia. Nazywamy to w Korei weranda i w naszym mieszkaniu znajdują się 3 werandy. Jedna właśnie jest tutaj, potem jest kuchnia oraz weranda w naszej sypialni, gdzie znajduje się miejsce do klimatyzacji. To jest bardzo małe miejsce i wąskie, dlatego jest ciężko do organizacji. Teraz znajdujemy się w kuchni
pokoju, czyli pokoju z aneksem kuchennym. Jak widzicie, przeszliśmy już kawałek drogi, bo tam mamy na wprost łazienkę, po lewej jest bawialnia, pokój Eliasza kolejny oraz ta wnęka. Żeby tutaj Was poinformować, jak to w ogóle w Korei jest liczone, bo jak w Polsce kojarzycie, to mieszkanie by było nazywane mieszkaniem czteropokojowym, ale w Korei ono nazywane jest pokojem trzypokojowym, dlatego że ten pokój z aneksem kuchennym nie jest wliczany do ilości pokojów w mieszkaniu. Pokoje po koreańsku, one muszą być zamykane drzwiami, więc nawet ta wnęka tutaj nie jest nazywana pokojem. Dobra, to może najpierw zacznijmy od salonu. Z tyłu za mną znajdują się okna, które wychodzą na północną, zachodnią stronę, więc mamy piękny widok na zachód słońca. Znajdujemy się na 5. piętrze, chociaż to nie jest do końca 5. piętro, dlatego że pod nami znajduje się garaż oraz kionbisil, czyli jeszcze do tego czasu dochodzą około 3 piętra, więc jest to duży plus, dlatego że z 5. prawdopodobnie już takiego ładnego widoku nie mielibyśmy, a bardziej na budynki naprzeciwko. Tutaj po prawej stronie znajduje się ściana z kafelek i na niej najczęściej także jest miejsce na powieszenie telewizoru oraz dostaniemy tę całą skrzynkę z kontaktami. Po prawej znajduje się air conditioner i my nie możemy zmieniać jego miejsca. On ma tutaj swoje rury. Była też tutaj opcja zamontowania u góry specjalnej klimatyzacji takiej wewnętrznej, która w każdym pomieszczeniu miałaby wywietrzniki, ale to już jest koszt około 5 milionów, więc przy zakupie tego mieszkania nie mogliśmy sobie na to pozwolić, ale plany w przyszłości będą. I po lewej stronie za to jest cały taki kompleks do siedzenia oraz akwarium. Mamy 2 akwarium na stanie, takie duże, 240-litrowe, ale także mamy malutkie, takie ala krewetkarium i dla tych najmniejszych rybek i to jest 40-litrowe. Światło, które już też kojarzycie oraz sofa, która została niedawno zakupiona, stolik i ten taki zestaw do leżenia od Ikei. Ja postawiłam na to, żeby mieć zasłony oraz firan, dlatego że niestety mamy bardzo blisko sąsiadów, którzy chcą rzeczy, czasami mogą zaglądać. Dodatkowym takim elementem w tym mieszkaniu są takie specjalne schowki, półki, które zostały wbudowane już w mieszkanie i znajdują się takie otwarte półki, 2 plus 2 półki zamknięte. W każdym koreańskim mieszkaniu mamy panele, w których mamy wszystkie informacje. Tutaj poprzedni właściciele zablokowali kamery, żeby nie było widać, ale z takich ciekawostek to właśnie mamy całość, czyli temperaturę, jaki dzisiejszy jest dzień. Mamy też podgląd na kamery, możemy zgłosić się do kionbisil, czyli do ochrony, sprawdzić nasze rachunki, zużycie energii. Mamy też drugi na dole panel, który jest do zapalania i zgaszania świateł. W całym mieszkaniu możemy zapalić lub zgasić światła, także możemy powyłączać kontakty, które nie chcemy, żeby były używane. To jest dla bezpieczeństwa u dzieci. Mamy też panel, który wskazuje ogrzewanie w różnych pomieszczeniach. To jest główny panel, więc tutaj możemy ustawiać we wszystkich pomieszczeniach temperaturę. Tutaj jest 21 stopni ustawione. Widzę, że pokój numer 1 się grzeje, nie wiadomo czemu. Za chwilę pójdę go wyłączyć i możemy wyłączyć, sprawdzić i ustawić temperaturę na niższą lub wyższą. Dla niektórych najważniejsze pomieszczenie, i ja myślę, że dla mnie także, bo znajdujemy się w kuchni, nie tylko gotuję, ale także dużo czasu spędzam na sprzątaniu, chyba nawet czasami więcej, bo jednak kuchnia to jest takie miejsce, gdzie się często przebywa i tu w tym miejscu znajduje się oczywiście stół jadalny, mamy miejsce na ryżowar i co nietypowe, to w koreańskiej kuchni mamy
piekarnik już wmontowany wcześniej. Mamy płytę gazową, tym razem 3-palnikową. Może kiedyś zainwestuję w taką 4-palnikową, nadal mi się marzy. Mamy też sterylizator, który nie wiem po co jest i czekam go, aż w pewnym momencie wyrzucę i się go pozbędę. W to miejsce wolałabym jednak zmywarkę. Po prawej za to stronie jest taki kompleks szafkowo-lodówkowy, bo mamy wnękę na lodówkę, co jest normalną rzeczą tutaj w Korei, jest całkiem spora. Lodówka oczywiście została nadal ta stara, którą mieliśmy, czekamy aż sama pewnie się unicestwi, to wtedy będziemy mogli zainwestować w nową, ale jak na razie zostaje. Po lewej jest za to spiżarnia, która właśnie jest w trakcie układania, dokładania, tak żeby była wygodna i bardziej czytelna w użytkowaniu. Po prawej od lodówki za to mamy już taki schowek, gdzie mam wszystkie moje polskie, koreańskie przyprawy. To jest taka mini spiżarnia. I oczywiście mamy miejsce na werandę. W mieszkaniu weranda jest zamykana na podwójne drzwi. Mamy podwójne drzwi zabezpieczające przed wchodzeniem zimna do mieszkania, co nie jest do końca typowo, bo na przykład w naszym starym mieszkaniu nie mieliśmy podwójnych, a mieliśmy pojedyncze, przez co no niestety wchodziło całkiem dużo zimna do samego mieszkania. Tutaj znajdują się 2 przeszklone okna, przez które niestety wchodzi sporo zimna, dlatego ta weranda temperaturę ma dużo niższą niż reszta mieszkania. W trakcie zimy możemy na spokojnie przechowywać warzywa, bo ta temperatura naprawdę jest dużo niższa. Mamy półki, które już wcześniej były, kosze na kosmetyki, które mamy jako dodatkowe. Mamy tutaj też miejsce na ręczniki. Tutaj wykombinowałam, wcześniej były miejsce na śmieci, ale to się nam całkowicie nie sprawdziło, dlatego przekształciliśmy takie 2-3 kobiałki na to, aby mieć tam posegregowane worki na śmieci. Mamy też miejsce 3 kobiałki z Daiso na pranie, bo jak widzicie tu jest miejsce za to na pralkę. Pralka znajduje się na podwyższeniu. Jest to spowodowane tym, że tu na dole jest kratka razem z odpływem, gdzie woda z pralki spływa na dół, dlatego żeby nie zalało z pralki oraz całego pomieszczenia. Jest to miejsce lekko obniżone. Tutaj też mam koszyk na swoje wszystkie detergenty do prania. Sprawdza się, jest blisko, to jest najważniejsze. Po lewej stronie za to mamy śmieci. Znajdujemy się teraz w ostatnim pomieszczeniu, które jest, myślę, podobnie ważne jak kuchnia i salon, czyli master bedroom. Jest to sypialnia bardzo duża, co mi trochę niestety przeszkadza, ale te sypialnie koreańskie właśnie w taki sposób wyglądają, że są one ogromne. Garderoba, która jest tutaj wbudowana, którą już wcześniej widzieliście, niestety jest malutka. Przez umiejscowienie i ogólnie wygląd całego tego pomieszczenia nie jest za duża, do tego jest na skosie. Tutaj może tego nie widzicie, ale tu jest taki malutki skos, który został, nie wiem dlaczego w taki sposób wymyślony. Po prawej stronie mamy toaletkę. Na moje kosmetyki, przyznaję się, tu jest wszystko moje. Mamy tutaj półki wbudowane, podwieszaną szafkę oraz na dole, na samym dole tego blatu jest także półka do przechowywania i od razu po lewej stronie mamy wejście do łazienki. Jak wiecie, bardzo problematyczne są te nasze łazienki i niestety mamy problem tutaj także z tą. Pękły nam te kafelki, my je wymieniliśmy i nie postawiliśmy na remont całej łazienki. Oczywiście finanse nam do końca tego nie umożliwiły, więc wymieniliśmy tylko te pęknięte oraz samą podłogę. Troszkę żałuję to, że w ogóle wzięliśmy się za tą łazienkę bez postanowienia, żeby ją wyremontować w całości. Był to, powiem szczerze, jakiś minus i nieprzemyślana decyzja. Tak jak w poprzedniej łazience mamy tutaj te szafki takie przesuwane, oszklone w całości. Jest
półka do postawienia jakichś kosmetyków albo do postawienia właśnie kubka z szczoteczkami. Do tego jest taka klasyczna, zwykła umywalka, toaleta, która miała bidet, ale ten bidet niestety no już nie pracuje dobrze, więc także wymaga wymiany. Niestety tak jest, że po 10 latach mieszkanie się rozsypuje, jak właśnie Ty kupujesz, to musi się całe rozsypywać. No taki jest spory pech. W tej łazience także mamy okno, które możemy na spokojnie otwierać, ale wiecie, teraz jest troszkę zimno. W przeciwieństwie do wielu łazienek w Korei, tutaj mamy kabinę zamykaną. Nie wszystkie koreańskie łazienki mają taki luksus. Jest kabina cała wykafelkowana, obniżone pomieszczenie, więc ta woda wygodnie spływa do odpływu. Nie mamy z tym problemu, możemy psikać po całej łazience, tylko trzeba uważać na drzwi, żeby się nie odpryskała ta okleina tych drzwi. W pierwszej łazience mamy plastikowy sufit. Kolejnym takim pomieszczeniem, które znajduje się za mną z tyłu, to jest nasza trzecia weranda, czyli ostatnia w tym mieszkaniu. Jest to mała weranda. Mamy tutaj oczywiście ten wieszak, który już wcześniej miałam Wam pokazać, jak wygląda. On jest spuszczany na dół albo podciągany do góry. Prawa. Mój mąż przy okazji tutaj także ma taki stojak do ćwiczeń, do podnoszenia się. Po prawej stronie znajduje się osobne pomieszczenie na tej werandzie i jest to wyznaczone miejsce na klimatyzację. Tam jest po prostu ten cały wywietrznik, jest specjalne też zamykane okno, które w trakcie działania klimatyzacji musi być otwarte, żeby był tam przewiew ciepłego powietrza, które jest wyrzucane przez tą klimatyzację. My także mamy tam tak poukładane, żeby był schowek. Z tym pomieszczeniem to już jest końcówka. Mam nadzieję, że taki tour po moim mieszkaniu Wam się spodobał. Ja jeszcze muszę, słuchajcie, nagrać Wam przebitki, żebyście widzieli wszystko, jak co wygląda. Niestety jestem sama, więc trzeba sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że taki tour Wam się spodobał. Jeżeli macie pytania o mieszkanie, a jeszcze nie były takie pytania zawarte w poprzednich filmach, to Was serdecznie zapraszam do zadawania. Albo zrobimy osobny film, gdzie odpowiem Wam na te pytania, albo w najbliższych vlogach postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z tym filmem razem ze mną. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!